Arsine, πολίτες Σούβας ενίσαν σιάνους ασολανάουστα. Νοάσμα αρσανιάτ νούμου ατσουάναλος σουράις μάχαν μαμούκαν. Jest gorący turecki wrzesień, a my wyruszyliśmy na naszą wyprawę, odwiedzając mnóstwo interesujących starożytnych miejsc. Zobaczyliśmy miasta starożytnej Licji, mauzoleum Belewi, kopce. Zbadaliśmy starożytne kolejny, pomieszczenia wykute w skałach. Poprzez Dolinę Frygijską dotarliśmy do miast zapomnianego Imperium Chetyckiego. Spaliśmy pod gołym niebem. Następnie, kierując się na wschód, Göbekli Tepe, Haran oraz niesamowite jaskinie Bazda, zaraz przy granicy z Syrią. Takie drogi przebywamy, takie męki w temperaturach wysokich. Pięknie to wygląda, jak idzie się w górach, w upale i widzimy takiego zmęczonego człowieka. No i jak temperatura ile dzisiaj? 35. Zarąbiście. A my idziemy na tą góreczkę, którą tutaj nie widać przez gałązki. I stoimy pod oliwką na przerwie. O, jak widzicie, mapka. Stoję koło dziury, a dziury nie ma, bo jest na północ ode mnie. Wyprawa się skończyła drastycznym niepowodzeniem. To moja nóżka rozharatana, jak pośliznąłem się. Witam Was. Tęskniłem się za Wami i jeszcze za granatami. Bardzo dobre, ale jeszcze niedojrzałe. Także znowu zapraszam Was na pobyt w ciepłych krajach ze mną. Idziemy zwiedzać kolejne górki i to się nazywa Myra. Jesteśmy w Turcji. Jesteśmy w Myra, w Turcji. No i tutaj jeden z grobowców, który wykuty w skale. Obok pałac rozwalony. Tutaj zobaczycie później kamyczki. Wszystko jest zburzone, rozsypane, ale proszę zwrócić uwagę, jak wykonane te narożniczki. To widać, że ręczna robota i narożniki do końca nie wykute. To późniejsze czasy, jak datowane IV-V wiek przed naszą erą. I tutaj lidyjskie groby były. Na początku tutaj lidyjskie, później greckie i pozostałe rzymskie groby wykute w tej skale. Jak dla mnie jest zastanawiające to wietrzenie skały. Widzicie takie ostre ząbki? Tutaj się można pociąć na tych ząbkach. O, ułamał się fragment. Takie same ślady widziałem przy ptasiej jaskini w Plaskowyżu Giza. I to jest kierunkowe, tak jak fala uderzeniowa szła i uderzyła. I tutaj zwróćmy uwagę na tym kamieniu, że ta górna część nie ma tego wietrzenia, bo to było skute niedawno. A tutaj fala szła w tą stronę.
to samo na pewno gdzieś w tym kierunku na pewno był wybuch, który tak zwietrzył skalę. No mówię, jedyny przypadek to, co w Baalbek widzieliśmy, tak samo i tutaj. Czyli te obiekty były poddane nie obróbce termicznej, a prawdopodobnie jakiś wysokoenergetyczny wybuch. I te grobowce już powstały później, bo na nich nie ma takich śladów. A na skalach to 100%. Wszędzie, gdzie były jakieś cywilizacyjne rzeczy, wszędzie były, powiedzmy, ostrzeliwane czy zrzucane jakieś bombki. Kolejna zagadka architekta, że na tych schodkach nie ma wypustek, tak jak mówiłem, a po prawej stronie amfiteatru to wypustki. Tam podejdę, pokażę te wypustki. Dlaczego na tych siedzeniach z dołu po dwie na każdym bloku, albo po jednej, pojedynczej, albo po dwie. Dziwnie. I to pozaznaczane. A na tej części amfiteatru tych nie ma wypustek. Dziwne. No i przede wszystkim tutaj mamy od połowy amfiteatru mamy wypustki takie, pojedyncze lub podwójne na każdym kamieniu, ale dalej już w tej części amfiteatru rzadko kamieniach występują te wypustki. I moim zdaniem schodki to zostały wykute o wiele później, bo widać po pracy, że to całkiem inna technika, ale to jest dyskusyjne. Także zostawiamy kolejną zagadkę. I doprowadziły mnie anioły na miejsce tam, gdzie muszę być. Popatrzmy się na dół. Co to jest? Znowu znaki i 10. Będziemy szukali innych znaków. No oczywiście później krzyż już wydziubane, ale to żadnej religii nie było, bo wtedy jeszcze nikt o ni Jezusie, ani o religii judaistycznej nie myślał. Datowana na V wiek przed naszą erą, ale to jest o wiele starsze, bo to wszystkie warstwa naniesiona, bo to było potopowa. A tak budowali Rzymianie lub Grecy. Patrzmy się, całkiem inna technika, małe kamyczki poskładane były jak. Ta literka A w takim krzesełku. Tutaj mamy F, czyli grecka musiała być. Tutaj pozostałości napisów, ale to wszystko późniejsze, bo nie mają ślady takiej erozji, albo może trzeba byłoby zobaczyć. F, E, trójkąt. To nie znamy takich liter nie znamy, żeby E to rozpoznaje E trójkąt, F, a tutaj E trójkąt i F zostało skute. Ale takiego trójkąta nie kojarzę. No i widocznie tutaj Grecy odbudowywali próba renowacji, bo to stare, oryginalne kamienie i tam widzimy wyżej zasypane, czyli tą część odkopali, jakieś budowali, tutaj napisy pozostawiali. I patrzmy się na styl budowy. To tak jak w Baalbek, drugą świątynię budowana i obróbka kamieni podobna i ułożenie. Ale popatrzmy się, ile tutaj było potopem naniesiono osadów. To nie była burza piaskowa. Patrzmy się, z 8 metrów i dochodzimy do 10 metrów osadów. I dochodzimy do posadzki świątyni. I taki żwir kamienie to na pewno woda musiała przenieść, bo to żaden wiatr. I muł widzimy i z góry już gleba normalnie narastała. Także świątynia była zbudowana przed jakimś potopem. Który kolejny był, nie wiem. Prawdopodobnie ten ostatni. Kamień narożny i widzimy, że to już
całkiem odróżnia się od tamtej roboty. To jest maszynowa obróbka. Tutaj widać te ranty równiutkie, wyfryzowane. Żaden by kamieniarz tam po prostu dłuta nie zapuścił i tak równo nie przyciął. I tutaj linijka, nawet jak przełoży się, to od razu widać jaka frez wyfryzowane. Dobudowano z cyglówek, płaskie cyglówki, tak jak pamiętam rzymskie. Także tyle mogli dobudować Rzymianie. A to wszystko na starych fundamentach, czyli to już świątynia za czasów rzymskich, środkowa część była odkopana. No bo górę zobaczyli, liczyło się miejsce i dlatego robili pochówki na górze, w tych skałach. Ale te wszystkie stare obróbki to wygląda tak jak mówiłem, Baalbek 2. Także ta sama technika obróbki. Obiekt już był tak stary, że wielokrotnie przybudowano i to też oryginalnie widzę przybudowywali, bo tutaj była arkada, wejście, jakieś brama czy coś takiego, a to założone w późniejszym okresie. Dlatego sens tego niezbytnio rozumiem, dlaczego było zakladywać. A tutaj patrzmy się, te kamienie olbrzymie, to wszystko wcześniejsze. Nikt tego nawet po potopie nie usunął. Jeszcze nasza cywilizacja zaczyna odkopywać. Tutaj fragmenty widać, kolumna była półokrągła. I to cała warstwa tyle późniejszej osady już przymulona. To żadne kucie, to tylko frez. Widzisz, że to 100% maszynowa robota, taka. I każdy kamyczek ma jeszcze takie wypustki na niektórych. Właśnie tam na narożnym dwie wypustki jak w Ameryce Południowej robili. O, tutaj pozostawiane. Nikt nie zna przeznaczenia tego. Widzicie klamrę 100% taka do łączenia bloków. Jak stosowano, tutaj była druga, tutaj wykuta, tutaj pierwsza. To samo w 100% jak w Baalbek. Wszystkie płaskorzeźby wykonano, to narobiono, nawiercano. Tutaj otworki, średnica wiertła taka sama, 1:1 jak w Baalbek. I tutaj też widzimy, widzisz, kolejny otworek, takie piąteczka. I tutaj widać. No i tutaj kolejna scenę wpuściliśmy. Wygląda na lwa, lew polujący na byka, tylko byk garbaty jakiś, dziwny, ale ogon byczy. Noga, wygląda tutaj rogi, wygląda, że i lew nie ma ogona, za krótkie takie. I ktoś zostawił płaskorzeźby, tak jak w Göbekli Tepe, zwierzątka na kolumnach pozostawiane, tak samo tutaj. Nikt na to nawet uwagi nie zwraca. Też parę razy tutaj przychodziłem i teraz na końcu zwróciliśmy uwagę na to. Kolejna klamra. Nie wiem, zwierzątka przywiązywali czy coś takiego. To samo w Baalbek i tutaj tak samo, czyli kultura była ta sama. Chociaż tutaj niedaleko. Mogli sobie przekazać jeden do... I ile rzeczy już znaleźliśmy. I tutaj kolejna. I tutaj jak przykuwali, to pękło im. Ale moim zdaniem to tak jak do przywiązywania zwierząt. To zrozumiałe. Kolejny przypadek, jak to zawsze mówią. Te otwory, jak ja mówiłem, dla geofizyki, dla badań skały i tutaj rozszerzające się. Takie 100% wykonywane były w Baalbek w blokach, tak samo. Także jest to ta sama cywilizacja, co Baalbek budowała, to dochodzimy do tego, że to jest przedpotopowe. I dlatego tyle tutaj żwiru fala przyniosła i zasypała ten cały budyneczek.
Także to bardzo stare. Dziwna rzecz. Znowu tutaj na wylot wykute. To takich małych zwierzątek tutaj chyba przywiązywali. I tutaj nie wiadomo po co to. Licja to kraina położona w południowo-zachodniej Anatolii, dzisiejszej Turcji. Jej granice wyznaczało od południa Morze Śródziemne, od wschodu, północy i zachodu 3 górskie pasma. Chociaż określamy Licję jako państwo, to starożytna Licja nigdy nie była jednym organizmem państwowym, a raczej silną konfederacją państw miast, które prowadziły wspólną politykę zagraniczną, ale również pilnie strzegły swojej niezależności. W starożytnym społeczeństwie licyjskim panował matriarchat, czyli dzieci otrzymywały nazwiska po matkach. Córki, a nie synowie dziedziczyły majątki. Kobiety szczyciły się większym szacunkiem niż mężczyźni. Sprawowały rządy twardą ręką. Kobieta też mogła przewodniczyć zwoływanemu co roku Zgromadzeniu Narodowemu. Tereny Licji były zasiedlone co najmniej od III tysiąclecia przed naszą erą, a najwcześniejsze wzmianki o Licji odnaleziono w zapisach chetyckich i egipskich, pochodzących z XV wieku przed naszą erą. Ze źródeł tych słyszymy o, kiedy to walczą po stronie Chetytów przeciw Egiptowi w bitwie pod Kadesz. Również Homer często wspomina Licyjczyków w Illadzie jako sprzymierzeńców Troi. Dzieje Licji to w znacznej mierze historia toczonych ze zmiennym powodzeniem walk o zachowanie niezależności. Za pierwszą próbę podboju Licji uważa się perską inwazję pod dowództwem jednego z generałów Cyrusa II Wielkiego. Około roku 540 przed naszą erą Persowie zaatakowali stolicę Licji, Ksantos, którego mieszkańcy podjęli heroiczną próbę oporu, a w obliczu klęski popełnili zbiorowe samobójstwo, podpalając swoje miasto, dobytek, w tym kobiety i dzieci zgromadzone na Akropolu. Natomiast licyjscy mężczyźni, wiedząc, że idą na śmierć, walczyli do ostatniego wojownika. Przez następne kilkaset lat Licja była nękana i napadana przez Greków, zajęta przez Aleksandra Macedońskiego, zajęta przez Rzymian oraz atakowana przez Turków. Po licznych trzęsieniach ziemi Licję nawiedziło kolejne nieszczęście plaga dżumy. Epidemia szalała na terenach Anatolii aż przez 200 lat. Nastały wówczas tak zwane ciemne wieki, zarówno w Azji Mniejszej, jak i na terenie Europy. Po tych wszystkich tragediach Licja pozostała prawie niezamieszkana przez kilka stuleci, aż finalnie 600 lat temu osiedlili się tam Turcy. I tutaj mamy kolumny. Jak nie znamy projektu, jak to powinno było wyglądać od początku, no to kolumny poukładane, granitowe, kapituły tak zwane. Tutaj próba renowacji, ale to nasza. Tak. No i dziwne wypustki tutaj. I tutaj taki zabytek mamy, ale mnie bardziej interesuje, dlaczego tak mocno zasypany. Patrzymy się, ile tutaj warstw. Cały obiekt jest zasypany na około 10 metrów. I wszystkie bloki, co wykopali, to poskładali obok. To idziemy ich pooglądać. Zwróćmy uwagę na ten obiekt. Widzimy tutaj dziury nosa i oczy. W oczach było coś osadzonego, jak metal, ale tak samo wyfryzowane jak w Baalbek, czyli świątynia z podobnego wieku. I tutaj widzimy masa nawierceń. Taka technika nawiercania i obróbki jak w Baalbeku. Widzimy tutaj kolejne otworki. Także
Te wszystkie zabytki bardzo stare. No i tutaj widzimy, wkładamy paluszek i widzimy. I tutaj ręczna robota. Widać, że to ludko pracowało. Ale tutaj wiertełko. Widzimy. Dlaczego oni takie dziwne buzie robiły? Widzimy tutaj byk. Bardzo fajny. Latająca kobieta skrzydlona. Dziwne twarze takie. Kolejny byk. Pozostawione takie fragmenty. Nie wiadomo dlaczego. Tutaj. I w niektórych wykute dziury, a w niektórych pozostawiono tutaj. Czyli nie wygląda jak w Ameryce Południowej. Bardzo podobne. Tutaj widzimy ślady obróbki na skałach. Takie jak w Ogrodzieńcu. Schodki zrobione do góry. Tylko współcześni architekci woleli tutaj murek postawić, żeby ludzi nie zastanawiali się za dużo. Tutaj widzimy jak schodki wykute. Kto był w Ogrodzieńcu, spokojnie skojarzy. No i tutaj te schodki z góry pokazałem, teraz z dołu. Tak idą sobie i tutaj widzimy ślady pracy. Tutaj tak, żyk, żyk, żyk. No i to na pewno nie kilofem pociągnięte. To jedyne ślady, które znalazłem pracy tutaj. Tutaj widzimy też jak wykute, ale tutaj pociągnięcie tylko tyle. Tutaj tyle. Czyli na pewno stosowali jakieś urządzenia. Tutaj widzimy. No te ślady. I to tyle. I zostaję ja z wami. I można krzyczeć. O! Wszyscy słyszeli? Chyba wszyscy. Teraz tymi schodkami schodzimy w dół i tutaj widzimy ślady. Znowu pisyniści powiedzą, że to nie jest to, ale widzimy tutaj pociągnięcie. Takie ślady i patrzmy się jak urobione skałę i później na to nałożone bloki. Tutaj fragment skały, pozostałe bloki. Te schodki nie posiadają tych pozostawionych, a tutaj posiadają. Jeden i drugi to schodki wykute w bloku. Nie tak megalitycznym, ale jednak. Znowu dziwne rzeczy. Tutaj jakaś rzeźba była, ale już zniszczona i nie wiadomo. Tutaj kamyczki poukładane i ta ściana to próba rekonstrukcji przez współczesnych. I popatrzmy się jak współcześni wszystko spieprzą. Tak, widzimy ślady jak pilowali tarczą. Tutaj kolejny. Tutaj widzimy ślady jak krzywo. Tutaj bożką jechali i tak nieprecyzyjnie, że masakra. Wewnątrz amfiteatru i tutaj nasi już zapaczkali betonem, rąbańcy, ale to już oryginalne fundamenty dokopali się. Tak, tutaj skała naturalna, idziemy skałą i tutaj te kamienie położone. Próba renowacji nasza współczesna. Widzimy jak nieprecyzyjnie, tutaj wam pokażę jaką robione. Widzicie ryski, jak szlifowali te kamienie
A tutaj oryginalna, stara praca. Frędzelki jakie chcesz. I to nasi nowocześni ze sprzętem tak obrabiamy. Widać ślady cięcia. Docinali, drastycznie to wygląda. Rekonstrukcja. Grzeczne. A teraz cofamy się do dnia przylotu. Jak myślicie, co Franz zobaczył z samolotu? Krater. Jeszcze tego samego dnia usilnie mnie namawiał, żeby się tam udać. Co mogło skończyć się naprawdę tragicznie. I tam kolejna przygoda. Włazimy na tą górkę, taką garbatą, widzicie? To kwaśne deszcze padały i te wapienne skały zniszczyły. Tutaj takie ostre jak brzytwa. A idziemy tam do dziury, taka 300 metrów średnicy. Na szczycie góry wielka dziura, a do każdej dziury muszę wejść. To do zobaczenia. Pięknie to wygląda, jak idzie się w górach, w upale i widzimy takiego zmęczonego człowieka. No jak temperatura ile dzisiaj? 35. Zarąbiście. A my idziemy na tą góreczkę, którą tutaj nie widać przez gałązki. I stoimy pod oliwką na przerwie. No i taki fajny widoczek. Dookoła. Góreczka kolejna. Tam Dolina Antalii. Tam turyści leżą na plaży. A ja wchodzę na taką niedużą górkę. Tutaj. A chciałbym wam pokazać jeszcze ślady. Jak te wyglądają. Patrzcie się. Porównanie do butów. Wszystkie skały po prostu przybliżenie. Widzicie? Jak deszcze padają, te skały erodują. Ale to deszcze, które padały po potopie. Po katastrofie, kwaśne deszcze i wapienne skały, wszystkie zerodowane. Proszę zabrać dzieci od ekrana. Wyprawa się skończyła drastycznym niepowodzeniem. To moja nóżka, rozharatana, jak pośliznąłem się i zakładam spodenki i zwijam na dół. Do zobaczenia na dole. No i z przykrością muszę się przyznać, że ostatnia kropelka coś zauważyliście w zmianie w moim stroju? Poszło tutaj, no tą dziurę zalatałem. Jest fajnie i postanowiłem przedłużyć wyprawę, bo adrenalinka taka, że nic nie boli nigdy. Pięknie, widoki, górki we mgle, ale ja nie mam czasu podziwiać widoków, a pokonuję brzytwy. Nie będę się patrzył w kamerę, co filmuję, ale popatrzcie się, gdzie idę, jak to wygląda. Jeden krok i brzytwy cię potną. Co już się zdarzyło, ale cieszę się nie na takim fragmencie. Dalej, o, potknąć. Jest trochę zabawy. No i tyle. No i tutaj stoję na takim brzegu. Jak pięknie wyszlifowane.
Na wszelki wypadek, jak ktoś by tam pośliznął, to może zahaczyć się zawsze za coś takiego. A tutaj pokazuję wam, gdzie jestem. Koło tej dziury szukam tej dziury, zmniejszę. O, jak widzicie, mapka. Stoję koło dziury, a dziury nie ma, bo jest na północ ode mnie. I na północ, słoneczko teraz świeci, tak? To jest tam. Witam. I w jednej z takich dziur, widzicie, jeszcze jestem na wyprawie. Tutaj oliwki rosną. Znalazłem podobną dziurę jak w Krakowie i w Egipcie. Patrzcie się, stąd od oliwki zaczynam. Ciągła góra, okrągła tutaj drabinka, oliwki zbierali. Tamta, uwierzcie na słowo, tak samo okrągła dziura. Ciągnie się tam przez te oliwki, przybijają się kamyczki. To jest okrągła dziura, tak około 50 metrów. A tutaj jeszcze jedna przerwa przy starej sośnie, którą rzadko kto odwiedza z ludzi, ale mi się udało. Dojdziemy tutaj, już przygotowałem egzemplarz. Popatrzmy się na ten zabytek. Wszyscy widzicie? Zatrzymam. Czy wygląda to na spiral Fibonacciego, czy na spiral Zalewskiego? Wezmę ten eksponat. Kamienie leżą jeden na drugim luźne, a tak zerodowane szczyty tutaj. To ciągną się szczyty. Wszystko. O, kamienie rusza się. Dotknąłem, on tańczy. Te kamienia tańczą. Jeden na drugim leży. Patrzmy się. Jakie piękne szczyty. Jeszcze parę ujęć i zwijam się stąd, bo oszukała mnie natura. Tam wioska, kill, lick, czyli kill zabijać, lick to twarz, czyli śmierci twarzy. Także wylazłem na te brzytwy, połaziłem, jak pięknie. Patrzcie się, ile tego. Wszędzie. Każde wystające jest żyletką. I na takiej pięknej góreczce przy wsi Killik kończę dzisiejszą podróż. Tutaj kozy żyją, bo tutaj jest woda. Nie, żeby ktoś z dołu i nie zrobił to wszystko. Patrzcie, jaki żółwik. O, żółwik. Już nakręciłem żółwika. Opisałem już cały teren tych grobów. Dlatego świętej ludzi, widzisz, ognicho palą, przychodzą. I to miejsce, jak jest źródełko woda, to każdy chciał być pochowany w cieniu wielkich drzew. Wydążone. Coś pięknego. Nie bój się. I taką prędkością góry pokonuje. Nie uciekaj, my cię nic nie zrobimy. Ruchliwy jest. No. To idziemy. Piękne miejsce, stare drzewa, kozy, żółwie, dlatego ci bogaci, możni tego świata, chcieli być tutaj pochowani. Marzenie w takim klimacie, żeby coś takiego znaleźć. Tu ściana. O kurczę, ale duży blok. Skąd on się tutaj wziął? Jak zwykle na mapach dla turystów podaje się, że to jest miasto
groby w skałach, wykute skalne. Ale po drodze do grobu wyjdziemy i zwróciłem uwagę na taki kamyczek. Średnio tak 1,5 na 1,5 i na 4, no to będzie tak z 15 ton. Podejrzewam. I leży na poboczu, w górach. Ale co mogę powiedzieć? Brawo geopolimerowcom. Prawdopodobnie ten kamień był odlany sztucznie. I tutaj pokażę wam fragmenty, jak kamienie poukładane. Tutaj ten płaską ścianą, tutaj. Nie ma kamieni obtoczonych tak jak w skałach naturalnych, gdzie krystalizują już wtórnie obtoczone kamienie, co na przykład było w Bosni. Tutaj widzimy wszystkie kamienie ostro krawędziste, dużo bąbelków różnych w powietrze. I tutaj ta główna masa jest lita, bo bardziej rzadki roztwór spłynął, a górna część jego jest bardziej porowata. No i wszystkie płaszczyzny, górna płaszczyzna, tutaj jak zaraz pokażemy wam z góry jak to wygląda, to wszystkie kamienie jakby były poukładane i później zalane, wszystkie ostro krawędziste i to była górna część tego odlewu. No i zaraz pobierzemy próbkę, nie ma co pobierać z kamieni, tutaj fajnie poukładane, czyli musiało być urządzenie wibrujące, tak jak kiedyś pracowałem w Związku Radzieckim w fabryce bloków, gdzie produkowaliśmy bloki na fundamenty wieżowców, blokowych, domków blokowych, no to właśnie w taką formę były odliwane bloki, oczywiście o wiele mniejsze i wszystkie ściany boczne i dół plaściutkie i tutaj boki, tylko góra ubijała się na takim dużym wibracyjnym urządzeniu i tutaj wygląda w bardzo prawdopodobny sposób ten blok był zrobiony. Także brawo dla geopolimerowców. Prawdopodobnie te kamienie układano w formie, bo tutaj widać płaska ścianka kamienia, tutaj ten cały kamień, tutaj widać jego zarys, a dookoła bąbelki, takie pustki powietrza i każda płaszczyzna jest gładziutko, równiutko, tak by jak wtórnie nie było obrobione, bo czuć chropowate na tym kamieniu, czyli była forma, gdzie te kamienie układano i zalewano spoiwem. No i tutaj widzimy pustki. Spoiwo było prawie suche i dlatego te pustki nie są wypełnione. I jak wyżej, to tych bąbli większe, a z dołu coraz mniejsze, czyli płynna substancja spłynęła na dół, a w górze było już za mało. I taki proces produkcyjny w 100%. Widzimy tutaj te kamienie poukładane i ze spoiwem. I tutaj nie ma, moim zdaniem, nie ma dużej dyskusji. Dlatego jeszcze popatrzmy się. To jest górna część tego bloku odlewki. Jest lekko wklęsła. Ta część jest wyżej niż ta. Czyli ten materiał osiadał już w stanie, jak na wibratorze, na tych dużych maszynach wibracyjnych utrzęsano to środkowa część zawsze będzie trochę łatwiej się układać, bo więcej kierunków, gdzie się można... No to spora by musiała być. No właśnie, dlatego mówię, na tych wibracyjnych maszynach, które udźwigali u nas tam około 20 ton. To tak, tam jest ponad 20 ton. Zaraz jeszcze zmierzymy go. Tak. Zaraz zobaczymy, jaką metrykę stosowali. Czy to było w metrach, centymetrach, będziemy się śmiali z tego. I to jest 1,80 m. Rewelka. Czy ktoś pamięta te liczby z matematyki? 1,80 m. Teraz nam pasuje, ale 180. Czyli to jest 180 cm. Szerokie. Zaraz zmierzymy, jak wysokie. Tutaj fragment ubytek, czyli zakładam też 180 na 180. Tak jest. 180 na 180 i teraz dobrze, że mamy zlibaną dobrą linijkę i możemy zmierzyć obiekty. I zaraz przeliczymy, ile ten kamyczek. Tak, jeżeli to wapienie spoiwo, to będzie około 2200 m3. Kamyczek leży
I mówią nam, że tam groby będą, zaraz zobaczymy, groby kute ręcznie. To jeżeli to ręcznie odlewane teraz, jak już mówiłem, brawo dla geopolimerowców. Pierwszy raz w życiu trafił mi się blok, do którego jestem przekonany, że to jest odlew. No i tutaj pięknie widzimy fragmenty kamień i tutaj sklejone to, co inni badacze chcą udowodnić, że była odlewane. No i tutaj widzimy, to jest w 100% odlane. Patrzcie, Zigi, co widzimy, o, patrz, widzisz, to fragment odlanego, a to jest spoiwo. No to czekaj, podejdę. Ok, fragment jakiegoś bloku, ta ścianka jest płaściutka, równiutka, ta też była równa, to widzimy, że fragment, a tutaj patrzymy się w wewnętrzną strukturę. Spoiwo, porowate mocno i tutaj widzimy, że to jest odlew. Inaczej to być nie mogło, bo tutaj fragmenty też odlewu. Popatrzmy się, jak wygląda naturalna skała z żyłkami, to widać. A ten odlew, jak konglomerat sklejony świeżutko. Także trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby widzieć różnicę pomiędzy odlewanymi geopolimerowymi blokami i naturalnymi skalami. To jest odlew, stwierdzamy, tam za tym krzakiem leży kolejny, czyli gdzieś tutaj na górce powinien być obiekt, że nawet jaka to siła, trzęsienie ziemi, tsunami mogło to przesunąć 27-tonowy kamień, że tutaj tak leży. I z tego będzie chyba najlepsza próbka. Widzisz? Fragmenty kamieni całych, a to jest spoiwo różnych, mieszanina różnych. Ja aż dzwonię. Wyglądałoby to na pięknie obrobione, a trochę się znam na naturze, śmiem twierdzić, że to jest geopolimer. Zmierzyliśmy ten kamyczek 1,80 m na 1,80 m, prostokąt, długości dokładnie już zmierzyłem po tej ścianie, to jest 3,85 m. Przeliczyłem na kalkulatorze, czyli wyszło tam 14 m3 razy 2,200 wychodzi 27 ton. Także taki kamyczek odlany, 27 ton, leży na zboczu. Na pewno nikt go w górę nie przytargał, spadł z góry. To trzeba iść na górę i szukać obiektu, w którym to było. Nie te jaskinie grobowe, które tutaj widzimy, zaraz podejdziemy. A kto odlewał takie bloki i na jaką budowlę. No i tutaj widzimy, tak jak mówiłem, brawo geopolimerowcom. To jest odlewany blok i bardzo fajnie tutaj wszystko widzimy strukturę, że to było odlane. Po drugiej stronie tam wcześniej już pokazywałem. Idziemy szukać obiektu. No i teraz jesteśmy w ruinach, o których nikt nic, no w języku angielskim to nic nie było napisane, może w tureckim coś jest napisane, ale zwróćmy uwagę. Środkowa kolumna, prawdopodobnie też odlewana, bo ta część jest płaska. Fragment tych filarów, tam jakieś zadaszenie było półokrągłe, widzimy fragment bloku betonowego, a tam dalej i to leży na wielkim bloku, takim około 30-tonowym zadaszenie. I to jest prawdziwa budowla, która była zbudowana z takich bloków. To nie było z takich kamyczków nieforemnych, jak tutaj teraz leżą, ale to były olbrzymie bloki po 30-tonowe. Tutaj podejdę i wam pokażę. I patrzcie, teraz widzimy zarys budowli. Patrzcie, jaki blok. Na to jako nikt uwagi nie zwraca nawet. Bo za duży. Powiedzą, że... Kamienie to leżą, wiesz. A myślę, że ten filar był odlany, widzisz? Tak. To będzie to wszystko sztuczne. To zaraz pobiorę próbkę tego. Jaki tu jest widok zaraz. No, gościu sobie mieszkał, miał widok na góry. Na górze. Woda mu
Płynęła gratis. Może płacił podatek. Na kolanie to możesz nakręcić, jak się pracuje. Turcja to Pinera. A góra jest półokrągła, czyli obrabiano i mógłby to tunel, wejście do tunelu, bo takie półokrągłe namiotowe dachy robiono przy wejściach, ale tutaj przykryte będzie dużym blokiem. I tutaj nikt nie kopał i dzięki Bogu ma. Chciałem tego fragmencik wziąć. Jest. I to jest łapień. To jest obrobione. No to, czy wyobraź sobie, z łapienia takie zadaszenie zrobili goście. No i tutaj widzimy fragmenty pozostałości pięknie obrobionych bloków. Tutaj widzimy tak samo jak w Myrze było, tak samo tutaj bloki. I te fragmenty leżą tutaj posadzka widoczne, wyrobione i żadnej informacji w literaturze czy w internecie nie było, że tutaj jakaś była budowla. Pokażę. To ma 1000 lat. A jak wygląda rancik? Jak obrobione. No i tutaj kamienie. No jak sprawdziłem, to oni dzwonią. Trochę jak bazalty. Słychać. No i tutaj kolumna. Drzwi wejściowe. I tutaj prawdopodobnie był jakiś pałac jakiegoś wielmożnego. Tam z dołu, gdzie były żółwie, tam potoczek. Miał zasilanie wody i można sobie było mieszkać w górkach. Tam kolejny blok leży. Przybliżę wam. Tutaj. Ten. A tutaj przyszły towarzysze. Jak my odeszliśmy od potoczku, to od razu kuski, całe stado. Taki widok. Ktoś tutaj mieszkał, fajnie, był plac przed domem, tu widać sztucznie wyrównane, a to jest fragmenty jego domu, tutaj fragment kolumny, widzimy jak wieniec wyczyszczony, wypracowana płaska górka, no ale tutaj zaskoczenie będzie dla piramidologów, proszę, co to jest? Piramida schodkowa. Bardzo fajny obiekt. Idziemy to zobaczyć. Teraz jestem na szczycie tego obiektu, tak zwanej piramidy schodkowej. Mamy tutaj schodki zaznaczone 4. I tutaj na szczycie był grób. Tutaj wejście było i przykryte płytą, ale zastanawia mnie, dlaczego tak przychylony, nierówno. Prawdopodobnie w trzęsieniach ziemi góra dalej się uwypuklała i przychyliła cały obiekt. Czyli powinien być bardzo stary. Także, bo tam ten z dolu grób rzymski, tak zwany, to już w poziomie zrobiono.
Ja bym potraktował to jako lądowisko, bo stoję prawie na początku. Tutaj, stąd podejście do lądowania około 10 metrów szerokości, ale że później Rzymianie to już wykorzystywali i tutaj na samym końcu na skarpie kolejny grób z płytą, na której ani napisów nie ma, nic. Na pewno taki kamień Rzymianie by nie wydobyli, bo wykorzystali stary kamień z budowli. I tutaj widać, bo to kamień był z budowli, nawet ściana wyrobiona całkiem inaczej. Także recykling. No i tutaj od tego grobowca patrzymy się, że wielkie glazy poukładane, żeby wypoziomować ten teren. No i fajny pas startowy. No i teraz stoję na samym początku pasa. Około 10 metrów szerokości. Prosty. I kończy się przed budynkiem kiedyś. Przed posiadłością. Tutaj tak około 150 metrów długości. I tutaj widzimy okolice. Tam gdzie te sosny, wysokie zielone drzewka, to tam jest ten wodospadzik, źródełko i ten teren. Nic nie ma, tylko skały gole i masa grobowców skalnych, ale w okolicach nic nie ma, czyli miejsce było zapomniane przez bogów i dlatego dotarcie w te tereny jedynym możliwym, jestem tutaj na samym końcu tego prostego pasa, nazywam pas startowy, bo tutaj widzimy jakie uskoki. To nie była droga, jak była, to była dosypana i przez tysiące lat zniszczona, ale tutaj mamy tarasy poukładane normalnie i do tej pory jeszcze drzewka rosną oliwne, czy ktoś to uprawia, nie wiadomo. Fasada grobowca, zaraz odejdę, patrzmy się, to zrobiono maszyną, ścięte. Tutaj widzimy te ślady, które widzieliśmy w Balbek, w Ogrodzieńcu, w Rabsztynie. Widzimy, jak ta maszyna pociągnęła te ślady. Tyle. Jak była obrobiona, to później wykończeniówka zabierali się bardziej precyzyjnie. Tutaj skute te narożniki, tutaj prawie nic nie widać. O. Pięknie wykończony narożniczek. Nie tak jak późniejsze czasy. Tutaj zobaczmy. Tutaj taka fasada. Widzimy. Schodki porobione, zaokrąglone. Czyli ktoś się przyłożył do tej roboty. Zasadności nie znam. W środku grób ma około 1,80 m na 1,80 m. No i tutaj widzimy ręczną robotę. Czyli tutaj siedział gościu z kilofem i dziubał. Czy mała maszynka? No nie wiem. Sami możecie ocenić. Czy tutaj rozmach, popatrzmy się, tutaj mój sufit, czyli gdzieś około metra wysokości, żeby się rozmachnąć i uderzyć takie cios taki zrobić, to nie wiem. Albo to będą tak samo jak na Sycylii. Pokazywałem wam ślady pracy małej maszynki. Tutaj w narożniku, czyli mała maszynka sterowana i sufit tak zrobiony i wyjście. Oczywiście wydrążony kanalik, że jak tutaj zwłoki się rozkładają, to wszystko to spływa. No i moim zdaniem to opracowała mała maszynka. Bo pracę rąk ludzkich rozpoznaje. I wychodzimy świeżego powietrza złapać. Głazy, ale drzewa to szybko rosną. To tutaj takie drzewko mamy piękne, kamyczku trzyma się. I tak zwane platany. Drzewka rosną pięknie tutaj. Zimniutkie powietrze. Ktoś miał fajny spoczynek, dopóki rabusie nie przyszły i nie okradli jego grobu. No i oczywiście cykady, już gorąco się zrobiło, drą się. Tutaj doszedłem do takiego grobowca, który chcę wam pokazać, bo tego badziewia tutaj, no tych grobowców dużo, ale to nie wszystkie mnie interesują. Interesują mnie takie. Tutaj wygląda taki wapień, prawie jak marmur. Ale zobaczmy kunszt wykonania frezów.
kąt prosty wyfryzowany do ostatniego milimetru. Tutaj 2-milimetrowa nakładka. Tutaj tak samo, kąty proste, wyfryzowane, patrzmy się jaka linia tego. Widzicie? Jaka precyzja, to tylko maszyna, ale jeszcze zastanowiły mnie takie małe otworki. Co to było? Kunszt, z jakim to wykonano. Jakby nie kochałbyś tego człowieka, który zmarł, a jak nie masz narzędzi, to gówno prawda zrobisz. Tutaj patrzmy się, zrobi imitacja drewna. Tak się mówi. A jaka precyzja tego wykonania? Tutaj pękło i nacieki już. I moim zdaniem tutaj widzimy, przybliżę jeszcze, ryseczki. W środku to tutaj ściany nawet obrobione, jak w małej części grobowców. Tutaj jest małe, chyba dla kogoś mniejszego i łoże rodzinne. Ale groby nas nie interesują, nas interesuje budownictwo. No i właśnie kunszt tego wykonania jest piękny. Tutaj możemy się popatrzeć jeszcze. Linia się ciągnie. Jakby było uderzenie, to by kamień był spękany, to odpadłoby, byłoby pęknięcie. A tutaj nieruszone kryształy i ta linia się ciągnie. Nawet jak wszystko zerodowało, to i tak jest pięknie, równiutko wyfryzowane. Patrzmy się tutaj. Wszystko pękło, a linia narożnika została. No i cisza. Ludzie marzyli, żeby spoczywać w takim na dole szum potoczek. No i nadal podeszłem jeszcze wyżej i tutaj znalazłem taki pochówek, sądząc po kształtach to rzymski, ale tutaj z dołu leży kolumna, fragment kolumny. Po prostu nikt nie wiedział, co z nią zrobić. I tutaj na płaskim terenie, widzimy tam grobowcy, stoi ten obiekt. Pojedynczy kamień, na szczycie pochówek, a ta dziura to chyba, wątpię, może dary tam składano, ale kształt, nie będę sugerował, co to może być, ale jest zadziwiający. I fragment tego dachu, tej płyty, która była tutaj na górze, to jest blok wapienny i tutaj dolna część płaska, a to jest okrągła i ona jak stąd spadła, bo to fragment tego. I patrzmy się, dolną część, taki 30-tonowy prawie blok położony z odlanego geopolimeru, a daszek na to zrobiony półokrągły z wapienia. Czyli mieli dobre cyrkle, żeby wyrysować ten okrągły daszek. Jeden. O jakie, ale duże. To ja idę w dół. Patrzcie, przede wszystkim nakręcić, chodź. Ja już nakręciłem trochę. To jak zobaczyłem, to już nie wytrzymałem. Patrzcie, ta platforma jest w skałach wykuta. Na pewno miała poziom. Widzisz? A teraz jak się zmieniło? No. My weszliśmy jeszcze trochę w górę, żeby poszukać, skąd te kamyczki spadały. I wchodzimy tutaj jeszcze, widzicie, jedna platforma. Na pewno jak w trakcie budowy budowali, to ona była pozioma. Teraz wszystkie te bloki przesunięte, ale to jest skala naturalna, jest też krzywa. Czyli jakieś trzęsienie ziemi zmieniło landschaft, czyli teren górski, także to było poziomo kiedyś, a teraz jest podniesione. Ale takie trzęsienie ziemi zrobiło właśnie to. Znowu. Zaraz powiedzą, że to jest nasze współczesne dzieło. Absolutnie się zgadzam. No raczej tutaj nikt tego nie robi. To by tutaj, jak tutaj nawet Rzymianie kamyczki tylko wwieźli i zaraz zobaczymy, co to jest za obiekt. Wygląda na betonowy, forma odlana w 100%.
No i teraz znaleźliśmy kolejny bloczek wyżej, który spadł z góry. Tutaj wszystko te fragmenty, to widać, że bloki, różne konstrukcje półokrągle, czy jakieś luki porobione, ale ten fragment praktycznie jest cały. Widzimy tutaj, to jest odlewka od samego początku. Było zaprojektowane, że tutaj musi być okienko, tam i tu, tutaj zniszczone. I tutaj w środkowej części cała forma wkładała się. Technologiczne, tutaj klin, w tym miejscu klin i więcej nie ma. Także to jest techniczne urządzenie w 100%. I zaraz go zmierzymy, zważymy i będziemy widzieli. Czyli 212. I to jest większy blok. Czyli była, jak powiedzieć, wieża. No kurde. 212 na 212. Bez przesady. Tutaj 77 głębokość, a wewnątrz 175. Jestem na szczycie bloku, którego zaraz powiedzą, że to wieżę ciśnieniową budowali współcześnie i te wszystkie formy to z wieży ciśnieniowej z lat 70. 25 kubików razy 2. No tylko 55 ton. Czy ktoś go tutaj przytargał? No nie widzę miejsca, gdzie by mogli go odlać, ale jest odlewany w 100%, czyli był odlany i przytargany tutaj. To wszystko formy betonowe. Czy to jest beton taki, jak my rozumiemy, czy jest beton inny, tego to już nie wiem. Ale znaleźliśmy olbrzyma. A żeby nie było wątpliwości, to tutaj mamy kolejny blok, leży w ziemi. Widzimy prosta ścianka. Na tutaj stoi kolejny blok. Tam kolejny blok. Zaraz podejdę. Tutaj widzimy. To jest odlew o takim kształcie. I te wszystkie bloki, oprócz tych na dole, to wszystko sztuczny geopolimer tak zwany. No ale ten blok nie zaskoczył. Oczywiście. Jest niesamowity. Można się szybko zabić tutaj. Albo przynajmniej połamać się. Naprawdę przepiękne miejsce. O! Grubo. On teraz pójdę. Naprawdę jestem szczęśliwy, że są jeszcze takie dzikie miejsca, nieskażone komercją, turystami. Piękne miejsce, ale jest prawie 40 stopni. Trzeba cały czas patrzeć pod nogi. Także nie narzekajcie na zdjęcia, jakby co, bo ogólnie to chromole dźwigać jeszcze gimbala w takich warunkach. Także dzika przyroda nienaruszona plus wykute starożytne grobowce przed 1000 lat. Naprawdę robi to wrażenie.
Jesteśmy w raju na ziemi. No. Dlatego tutaj grobowcy porobili. Wyobraź sobie, ludzie tam gnili w tych komorach, tu spływał do potoczku i później się zastanawiali, dlaczego chorują. Jak się tam kurde dostać? Nie, tam za stromo. Poślizgnę się i będzie po mnie. W górach Turcji zginął bohater, kurde, tego. Tutaj 5 metrów, nie, no się tak nie zmierzę. To było jakoś tak, o. Dobra, to jak dojdę tam, to Ziggy będzie skręcił, bo metrówkę muszę zamocować. A, zaraz. I tak już mi spadło. Kabel od mikroportu. Dźwięk masz. Ziggy, dźwięk masz. Bez pomocnika się zasnę. Tak, zajebisty ten cement. No nie tak jak chciałem. I to wapień. To nie odlew, to wapień. Taki twardy, że... 212. Zapiszesz gdzieś, czyli 212. I to jest większy blok, czyli była, jak powiedzieć, wieża. No kurde. 212 na 212. Bez przesady. Tutaj 77 głębokość, a wewnątrz 175. No i to będzie, wiesz, prawdopodobnie jakaś wieża, która z dołu miała podstawę większą, a na górę schodziła się. I zaraz zrobię po swojemu kolejny raz. 180 na 180 i teraz dobrze, że mamy zrybaną dobrą linijkę i możemy zmierzyć obiekty. No, trochę się trzeba wdrapać. No i tutaj ta ścianka też jest płaska w górnej części. No i zakładamy, będzie to około
Około. Dobrze doszło? 3,90, ale tak? Za mało. Źle policzyłem, źle nagraliśmy. 3,75. Przyjdą zwierzę, będzie spierdolone, sorry. Ludziak! A jak ja do punktu, gdzie zmierzyłem, dojdę? W tą część odkopali, jakieś budowali, tutaj napisy pozostawiali. Platonat. Platonat polu perchonto emu telpoes. Polu perchontoe. Dobra, tutaj 2. Tam gdzie naplułem, tam 2 metry. Tam 4 metry. Kojarzysz? 4 kojarzę. Było tutaj gdzieś, tak? Mać. Jak ktoś mi jeszcze powie, że jestem zachęcany, to zapraszam się dołożyć do wyjazdu. Jestem na szczycie bloku. Betonowe!